Cześć Monika. Cześć Aniu, witaj. Miło mi niezmiernie Cię gościć na moim kanale po raz kolejny. Po raz czwarty już toczymy rozmowę. Dzisiejsza będzie dotyczyła każdego, dlatego że układ nerwowy każdy z nas posiada, moi odbiorcy, więc bez znaczenia na wiek, na płeć, na upodobania, zainteresowania, każdego dotyczy ten temat, każdy z niego może wziąć tyle, ile potrzebuje, albo po prostu posłuchać i posłać dalej, bowiem dzisiaj temat o regulacji układu nerwowego, a mamy takie czasy dosyć szybkie i chaotyczne, że o rozregulowanie tego układu nie trudno, co pojawia się u mnie na sali, u Ciebie na sesjach, dlatego też taki temat dzisiaj z Twojej inicjatywy został podniesiony. W naturze, moi drodzy, siedzimy, bo to jedna z takich najprostszych metod współgrających z naszym układem nerwowym. Mi się to tak kojarzy wśród drzew, cały układ nerwowy rozbudowany w naszym ciele, niczym te gałęzie, korzenie, układy wewnątrzdrzewne. I tak my w integracji, w ugruntowaniu, w osadzeniu. Witam Cię niezmiernie w tej ogólnodostępnej przestrzeni, ale i w kolejnej naszej wspólnej rozmowie. Witaj Aniu i bardzo dziękuję znowu za naszą inicjatywę i ruch. Bardzo mi miło tu być, a szczególnie w takich okoliczności. Witam Was wszystkich. Tak, temat rzeka i myślę sobie, że to taki temat jeden z ważniejszych, żeby w ogóle zacząć, prawda? Żeby dobrze żyć. Taka podstawa wszystkiego. Układ nerwowy, ten układ jako jeden z pierwszych też rozwija się u płodu właściwie, więc od podstawy zaczynamy. Co z tym układem nerwowym, tak drogą wstępu, też niezbyt teoretycznie, ale tak bardziej praktycznie, jakbyś zechciała powiedzieć w Twojej interpretacji? Układ nerwowy to jest w ogóle taki, dlatego temat istotny, jeden z ważniejszych, bo on wpływa generalnie na wszelkie nasze funkcje życiowe, zaczynając od trawienia, od oddychania, od wielu funkcji fizjologicznych, ale wpływając przede wszystkim na poziom motywacji, na poziom energii. A co dodatkowo jeszcze ważniejsze, na wszelkie nasze kontakty społeczne. Także biorąc chociażby samo to pod uwagę, jest to taka funkcja nasza życiowa, jedna z ważniejszych, prowadząca nas przez życie. I teraz, układ nerwowy jest, ogólnie bierze udział, można powiedzieć, w kontroli organizmu na bardzo wielu aspektach. I taką główną funkcją, o której można by powiedzieć na potrzeby naszej rozmowy, to jest autonomiczny układ nerwowy, czyli układ współczulny, który jest najbardziej znany z takiej reakcji mobilizującej, walcz lub uciekaj, czyli takiej reakcji, kiedy wiemy, że jest zagrożenie i kiedy wchodzimy w taki stan alertu, takiego zmobilizowania, gotowości właśnie, słowa mi brakowało, w takiej gotowości i kiedy jesteśmy całe nasze ciało jest zmobilizowane do akcji, do działania lub do wyjścia z danej sytuacji. Ale w każdym razie jest to tendencja taka bardzo dynamiczna. I układ współczulny, który jest przeciwieństwem, który ma przeciwną, że tak powiem, rolę, który pracuje, jak gdyby nawiguje, wysyła odpowiednie hormony, kiedy ciało kiedy mózg postrzega zagrożenie, kiedy mózg postrzega, że zagrożenia już nie ma i że może się zrelaksować, że może wejść w stan odpoczynku i wyciszenia tego układu nerwowego. Relaksacji, snu, odpoczynku, regeneracji. Snu, puszczenia, flow, jakkolwiek to nazwiemy. Czyli współczulny, pobudzający, włączający alert gotowości i przywspółczulny, relaksujący, pozwalający odpuścić, trawić, głęboko oddychać. Tak jest. I po prostu żyć w spokoju, bez jakiegoś poddenerwowania. Tak? I teraz te układy, słowo balans to jest w ogóle słowem kluczowym, bo te układy, one są obydwa bardzo potrzebne, żeby przetrwać na tej planecie. I one, jeśli układ jest nierozregulowany, to one wysyłają odpowiednie hormony w zależności od sytuacji. Te hormony się na zmianę
przechodzą przez siebie jak gdyby, równoważą się i wtedy mamy w sobie takie poczucie, że mamy kontrolę i czujemy się bezpiecznie, że wiemy, co się dzieje. Znaczy ten układ nerwowy pozwala nam się też tak poczuć stabilnie, jeśli jest rozregulowany. Przewidywalnie. Przewidywalnie, nie poniekąd, dokładnie, stabilnie, tak, że nie ma zagrożenia w otoczeniu, że tak powiem, tak. I teraz jeśli któraś z tych funkcji jest bardziej działająca, nadczynna można by powiedzieć, czyli na przykład jeśli układ współczulny, jest zbytnio pobudzony, to wtedy mamy bardzo dużo w sobie to, co się często spotyka, lęku, poczucia zagrożenia, ataków paniki, tak? Czyli takiego wiecznego alertu, poddenerwowania, obojętnie w jakich sytuacjach, również sytuacjach, które mogłyby być relaksujące, na przykład na urlopie, podczas weekendu, jeśli on jest nadaktywny. Natomiast jeśli układ przyspółczulny jest nadaktywny, to wtedy znowu jest bardzo duże obniżenie, czyli jest na przykład uczucie apatii, uczucie wyłączenia, uczucie takiego niezainteresowania życiem, tak? Nie ma takiego napędu życiowego. Wyłączone zasilanie. Wyłączone zasilanie. Bardzo dobrze. W Twojej perspektywie, co jest lepsze, w cudzysłowie, wiemy, że nie ma lepsze, tu fajnie jakby było zrównoważone, ale lepsze, gdy pobudzony jest współczulny nadreaktywnie częściej, czy przywspółczulny? I tutaj odpowiedzią na pytanie będzie, że nie ma lepsze, dlatego że optymalnie i lepsze jest wtedy, i układ zbalansowany jest wtedy, kiedy on działa odpowiednio do realnej sytuacji, która jest. Czyli jeśli jest stan, w którym wymagana jest nasza zwiększona aktywność i wszystkie zmysły mają być wyostrzone, to wtedy on idzie w tym kierunku, a jeśli ta akcja zanika, to wtedy on powinien się uspokajać, tak? Czyli zbalansowany układ zdrowy, nierozregulowany układ nerwowy to jest układ elastyczny, to jest układ naprzemiennie zamieniający te reakcje w odpowiedzi na sytuację. Reagujący w odpowiedzi na sytuację, która wymaga reakcji, bo była taka sytuacja opisywana nawet w literaturze. Są w życiu codziennym dostępne sytuacje, gdzie możemy zobaczyć, że na przykład drobnej budowy delikatna kobieta w sytuacji zagrożenia życia jej dziecka jest w stanie podnieść jakiś potężnie ciężki samochód, czyli układ współczulny zrobił tak potężną pracę, nagle na i teraz taki booster energetyczny i aktywacyjny, że ona tego dokonała. Więc w tym przypadku ocalił życie na przykład. Tak jest. Natomiast później pewnie długie jest dochodzenie też do tego uspokojenia, osadzenia, jeśli działa ten przywspółczulny z kolei też prawidłowo. Tak, czyli jeden i drugi powinien działać. Ani jeden, ani drugi nie jest zły, ani dobry, tylko oba są jak gdyby po to, żeby naprzemiennie wysyłać hormony, informować nasze ciało, żebyśmy mogli odpowiednio reagować. A skoro to jest naturalnie w naszym organizmie, no to jest to potrzebne. Tak jest. Też wychodzę z takiego założenia. Matka natura, inteligencja ciała, mądrość ciała. Tak nas ukształtowała. Natomiast sam układ nerwowy został ukształtowany w procesie naszego życia, tak jak mówiłaś, on się wykształca, bardzo wcześnie, został ukształtowany na podstawie naszych doświadczeń. I teraz jeśli on działa prawidłowo, to szybko reaguje i szybko odpowiada, tak? Natomiast jeśli to, co się dzieje teraz bardzo często, też pewnie o tym będziemy mówić jeszcze, kiedy jest cały czas alert, kiedy cały czas jest stan pobudzenia, a nie wydarza się, jak gdyby nie ma tego momentu odpoczynku, to wtedy jest taki kolaps całego, można by powiedzieć, takie załamanie. Wykolejenie, załamanie całego organizmu, bo nasze ciała nie zostały ewolucyjnie przystosowane do tego, żeby cały czas być w stresie. Nie jesteśmy robotami, ale często próbujemy w ten mechanizm robotów wejść obudowaniem zbroi i 100% sprawczości, 100% wydajności, perfekcjonizmu, wyrabianie ponad normę. Tak jest. Można jechać na takim wózku przez jakiś czas, ale konsekwencje tego są później zbierane latami. No i chyba dostrzegasz to wśród swoich podopiecznych pacjentów, którzy właśnie zbierają te konsekwencje poprzez wypalenie, przeciążenie. No i właśnie teraz pytanie, i co dalej? Jakie są objawy
mówiące nam o tym, Mhm. że ten nasz układ nerwowy został przeciążony, przestymulowany w jedną bądź też w drugą stronę. Mhm. Skąd wiem, jeszcze tylko, żeby Tak, sklaryfikować, Mhm. doprecyzować. Ktoś, kto tego słucha, materiału, kawałka, jakie objawy mogą mu dać do myślenia, do zastanowienia, że coś trzeba poruszyć, może wesprzeć, popracować nad tym układem nerwowym. Jakie to są Tak. objawy mówiące o rozregulowaniu? O rozregulowaniu układu nerwowego. Dobrze, te objawy można by tak, żeby jakoś najbardziej to zebrać ogólnie, bo o tym to by w ogóle można osobną książkę napisać, osobny odcinek tutaj zrobić kilkugodzinny, ale objawy są następujące. Pierwsze to objawy takie, żeby możecie sobie od razu też mogą sobie Państwo, możecie popatrzeć, jak to wygląda u Was, związane, takie fizjologiczne, fizyczne, związane z ciałem, tak? I tu są przeróżne zaburzenia snu, uporczywe i utrzymujące się, tutaj warto na to popatrzeć, bóle mięśni, zmęczenia, napięcia w ciele, takie, że cały czas na przykład czujemy się napięci, albo cały czas mamy jakiś ból mięśni, chociaż nie jesteśmy na przykład chorzy, tak? Idiopatyczne, nieznanego pochodzenia. Przebadaliśmy wszystko, lekarze załamują ręce i kierują do specjalisty przestrzeni psychicznej, psychiatrycznej. Tak, dokładnie. Czyli jak gdyby nie ma przyczyny z organizmu stwierdzenia takiej fizycznej, prawda? To są wszelkie zmiany, zaburzenia trawienia, tak? Wszelkie różne kierunki, jak gdyby Zaparcia nadreaktywne jelita. jelita, tak bardzo częsty teraz zespół, prawda? Zaburzenia trawienne, zaburzenia apetytu, wszystko tutaj związane z takimi właśnie funkcjami, głównie snu, odżywiania, napięcia w ciele i bólu mięśniowego, fizycznego w ciele. To jest najczęstsze, jeśli chodzi o ciało. Później objawy psychiczne, stricte psychiczne to są takie, głównie wszystkie zaburzenia nastroju, ale głównie w kierunku lęku, niepokoju. Anxiety, niepokój. Anxiety, dokładnie. To jest coś, co jest teraz na skalę, tak jak to obserwuję na przestrzeni lat. To jest to niesamowitej skali, prawda? Czyli poziom lęku, nie tylko lęku, ale już takich silniejszych form, ataków paniki jest bardzo, bardzo powszechny, bardzo często występuje. Spotykasz Bardzo często. wśród pacjentów. Tak, dokładnie. Tak. Osoby, które sobie świetnie radziły i funkcjonowały, nagle poziom lęku jest tak duży, że nie są w stanie normalnie funkcjonować w określonych sytuacjach życiowych, w których wcześniej dawały sobie radę. Czyli tu idzie wszystko, co w kierunku lęku, niepokoju, zmian nastroju w tym kierunku. W drugą stronę depresja, obniżenie nastroju, jakże teraz Coraz większy procent, odsetek populacji. Coraz większy też cierpiący. widzisz, prawda, No, w tak. osobach. Depresja. Wszelkie, wszelkie natura, ale to w bardzo dobry sposób, właśnie tak jak Ania powiedziała, na regulację układu nerwowego, Tak. prawda? Wszelkie zmiany związane z chronicznym stresem, prawda? I tą reakcją na ten chroniczny stres, prawda? Czyli osoba jest tak poddenerwowana, czasem nieadekwatnie do tego, co się dzieje, że nie jest w stanie wykonywać czynności, czy na przykład w pracy, czy też w kontaktach społecznych. Bardzo silnie wpływa rozregulowany układ nerwowy na nasze kontakty społeczne. Później też powiem dlaczego, jak to się fizjologicznie dzieje, tak? Kiedy jesteśmy w tym napięciu, kiedy jesteśmy w tej reakcji, o której mówiłam, walcz albo uciekaj, powiemy sobie pewnie o tym więcej później, to wtedy nie ma w nas takiej fizycznie możliwości, żebyśmy byli zrelaksowani, otwarci na kontakt i mogli wchodzić w taką bezpieczną bliskość z drugim człowiekiem. Więc nawet patrząc pod tym kątem, jaki to ma ogromne znaczenie, prawda? Wpływa to ogromnie na wszelkiego rodzaju relacje. No bo ja sobie to tak widzę, jeżeli zaburzone mam wewnątrz ciała przewodzenie, kontakt ze sobą samą, ze sobą samym, no to bardzo ciężko jest wyjść poza to ciało do świata, który dorzuca dodatkowych bodźców. Jeżeli jest chaos wewnętrznie, rozregulowanie, nie ma szans zrobić tego w sposób zrównoważony na zewnątrz, to co wewnątrz i na zewnątrz. Tak jest. No i wtedy też, kiedy jesteśmy, zobacz, w tej reakcji właśnie walcz albo uciekaj, prawda, albo odrętwienia, też będziemy o niej mówić, wtedy nasze ciała w ogóle nie czują się bezpiecznie,
tak? Czyli fizjologicznie jest to tak zrobione, że ciężko będąc w takiej reakcji na przykład rozwiązywać konflikt. To jest wręcz niemożliwe, spisane na stratę od początku, a często się tak dzieje, tak? Albo kiedy jesteśmy w reakcji walcz albo uciekaj, bardzo ciężko nam być w takich odpowiednich, optymalnych funkcjach poznawczych, że nie wiem, rozmawiamy logicznie, argumentujemy. To jest wręcz niemożliwe, prawda? Bo nasze ciało jest zmobilizowane na zupełnie inny system przetrwania naszego organizmu. To są objawy psychiczne, natomiast chciałam jeszcze powiedzieć o objawach poznawczych i do nich już bezpośrednio przechodzę, czyli wszystkie problemy z koncentracją, z pamięcią, ze skupieniem uwagi. Ogromny teraz problem w każdej grupie wiekowej obserwuję, czyli problem ze skupieniem się na jednej czynności, z byciem w tu i teraz, tak? To wieczne rozproszenie, zresztą czasy no, są też takie, jak ludzie opowiadają, prawda? Pracując, będąc przestymulowany, układ nerwowy to jest podstawowa rzecz, jest absolutnie przestymulowany teraz. Multitasking, wiele rzeczy naraz, jak maszyna wielofunkcyjna, no i rozproszeń multum. No sama mam to niejednokrotnie, jedno zadanie, drugie, trzecie, czwarte w tle, a żadne niedokończone. Była taka fajna książka Jedna rzecz naraz, też fajnie pokazująca, żeby zabierając się za jedną dokończyć i wybierać, priorytetyzować, ale to też zamieszczę tam w komentarzu. Natomiast no samą mnie to dotyka, to rozproszenie, prokrastynacja tu chyba też idzie. To też idzie za tym bardzo. Wśród znajomych, wśród klientów, też z tego co mi opowiadają, coraz więcej diagnoz na temat ADHD. Tak jest. Więc dużo borykamy się jako społeczeństwo z takim po prostu rozproszeniem, brakiem koncentracji, przeciążeniem, przebodźcowaniem, przestymulowaniem. Tak jest. Do tego stopnia, że najdrobniejszy dźwięk jest w stanie wyprowadzić totalnie z równowagi. I to jest delikatne dotknięcie, nieadekwatne do sytuacji. Tak, dziękuję Aniu, że o tym wspomniałaś, bo to jest jeden też z charakterystycznych objawów, czyli taka ogromna wrażliwość na bodźce, tak? Czyli zarówno słuchowe, dźwiękowe, dotykowe, wszelkie, tak? Jest bardzo silna reakcja organizmu, ponieważ ten układ nerwowy nie wrócił odpowiednio często do tego stanu spoczynku. Więc cały czas alert i jest cały czas wyczulenie, cały czas oczekiwanie zagrożenia. To tak jak w silnej reakcji traumatycznej. Jeśli trauma nie została domknięta, zakończona, też sobie o tym możemy powiedzieć potem, to jest tak, że cały czas odtwarzamy i cały czas podświadomie szukamy zagrożenia i ciało jest w takim stanie, tak jakby się nam miało coś wydarzyć. Odsyłamy do linku a propos traumy, uwaga, trauma, jedna z naszych pierwszych rozmów. Tak jest. Podlinkowana, tutaj będzie. Ja wiesz, że lubię tak metaforami, żeby to było bardziej wizualizacyjne, jakby w obrazie, to co tutaj mówimy, ten układ nerwowy i mówisz powrót, taka chorągiewka albo żagiel na wodach, wiatr wieje i tak sobie miata na prawo, lewo, ale wraca gdzieś do tego centrum, albo woda czy też wiatr z czasem ustaje, cichnie i jest gładki. I jest ale jak spokojny. cały czas jest szargany, no to prędzej czy później dojdzie do przerwania. Tak. I tutaj zatracenia funkcjonalności, nie? Zatracenia funkcjonalności, co się bezpośrednio przekłada na to, jak człowiek funkcjonuje. I najczęstszym już takim stanem skrajnym będzie albo totalne poczucie takiego odrętwienia, wyłączenia, bo to jest jedyny sposób funkcjonowania. Już ten układ nerwowy po prostu nie może przyjąć nowych rzeczy, więc jest takie odczucie, tak jakby życie przebiegało, często klienci właśnie o tym tak nazywają, że jak gdyby życie przebiegało obok. Jest tysiące rzeczy, które oni wykonują i zarówno zawodowo, i rodzinnie, relacyjnie, ale mają poczucie, że jak gdyby to się działo obok nich. Jest takie odłączenie totalne, to jest jedno, albo totalna reaktywność emocjonalna w postaci właśnie, nie wiem, ataków paniki, zwiększonej drażliwości. Drażliwość to jest też taki bardzo częsty też. Osoba bardzo szybko, nieadekwatnie reaguje taką irytacją na cokolwiek. Wybucha irytacją. Nieadekwatnie do sytuacji. Tak jest. Trudno z taką osobą też być. Trudno z taką osobą być. Reagować, pojemność trzymać na te wszystkie. Trudno z taką osobą być i myślę sobie, że trudno taką osobą być. Monika, czyli współcześnie, tak patrząc na współczesność pędzącą, na te wszystkie bodźce i rozpraszacze, no to jest praca do wykonania dla każdego z nas. Tak jest. Żeby trochę zwolnić ten kołowrót, żeby dać regulację układowi nerwowemu, bo
wydaje mi się, że pierwszym jakby bodźcem to jest pobudzenie tego współczulnego, nadreaktywność i dopiero jakby drugim etapem, chyba częściej, nie wiem, popraw mnie jak się mylę, mówię ze swojej obserwacji, że drugim etapem jest po prostu zniechęcenie, oddanie kontroli, może dysocjacja, odlatywanie gdzieś od tego życia, jakby trochę takie wyprowadzenie się ze swojego życia, czyli obserwacja tego, co mówiłaś w pewnym momencie, że jedzie pociąg, reakcji. obserwuję, tak, natomiast nie mam siły już tam w ogóle nic zrobić, nie mam sprawczości, czyli odpuszczam. Znaczy to zależy jak gdyby od tego, w jaki sposób ten układ nerwowy został przestymulowany, że tak powiem, tak? Może pójść w różne kierunki i tutaj może nawet niekoniecznie, że jest pierwszy etap i drugi, ale jest tak, że najczęstszym jest to podenerwowanie, ta reakcja alertu, drażliwości, gotowości i tej nieumiejętności takiego właśnie spoczynku, tak? Taki nadreaktywny pies, ciągle czujny. Tak, ciągle czujny pies, dokładnie. Bardzo dobre to jest porównanie. Nie wiadomo kiedy ugryzie. Tak, i cały czas w stanie podenerwowania i wyszukiwania tego zagrożenia, to jest najczęstsze. Natomiast to takie wycofanie się, ta obecność, w sumie można by powiedzieć, że jak już jest tak bardzo przestymulowany, że już po prostu totalnie nie daje rady, no to już jest reakcja odłączenia, prawda? Ale też naturalna, prawo naturalne jakby samo to robi. Jak jest przebodźcowanie i już nie ma energii zasobu, no to nam to odcina, żeby jakoś jeszcze żyć. Tak, żeby na też ostatkach. Tak. Tylko co to za życie? Co to za życie jest? Nie takiego życia chcemy, oj nie. Takiego życia chcemy i możemy coś z tym zrobić. To jest bardzo istotna informacja. Idziemy dalej zatem, sięgając po naszą sprawczość i szukając narzędzi. Tak jest. Bardzo lubię w tych naszych rozmowach praktyczne, konkretne rozwiązania, które wiem, że sobie osoby słuchające nas też cenią. Na tu i teraz, po które mogą sięgnąć. Tak jest, bo o to nam właśnie chodzi, prawda? Teoria bardzo istotna, ważna, merytoryka, jasne, ale w tych w rozmowach, w tym momencie już, w tych rozmowach to, co dla mnie istotne, żeby jakikolwiek z moich podopiecznych, nawet jak podrzucę mu ten materiał, czy ze znajomych, czy nawet osoby zupełnie jeszcze nie subskrybujące tego kanału, tu jest zaproszenie do subskrypcji, do włączenia dzwoneczka, żeby nic nie umknęło, ale i też do pisania komentarzy, zapraszamy do rozmowy. Gdzie szukać narzędzi? Narzędzia regulujące, przywracanie równowagi. No jest kilka technik, które w ogóle możemy zrobić takie założenie, że chcemy wesprzeć sobie ten układ nerwowy nasz i możemy to robić zarówno sami na porządku dziennym, o tych sposobach sobie też zaraz powiemy, i możemy też sięgnąć do całego wachlarza przeróżnych technik, które częściowo oczywiście możemy robić sami, a częściowo warto zwrócić się do specjalisty na sesje indywidualne czy grupowe, gdzie po prostu przynajmniej na początku nauczymy się wprowadzać ten układ nerwowy w inny punkt odniesienia, tak? To właśnie w ten stan, jeśli jest nadreaktywny, to na przykład stan spoczynku. I tutaj wszelkie podejścia, powiem tak ogólnie, to są wszelkie podejścia, które zwracają uwagę na to, żeby wrócić do czucia ciała i umieć zobaczyć, co mi się dzieje w ciele i umieć to nazwać. I nie tylko, że zwracają uwagę na czucie ciała, ale również dążą do redukcji napięcia, do zlikwidowania tego napięcia, które było, do dokończenia jak gdyby reakcji można powiedzieć, że kiedy ten układ nerwowy jest zaburzany, to jest to rodzaj reakcji traumatycznej. I teraz, żeby układ nerwowy wrócił do stanu spoczynku, ta reakcja traumatyczna musi zostać domknięta, czyli ta trudność, że tak powiem najbardziej obrazowo, musi wybrzmieć, tak? Musi się dokończyć i wtedy organizm wysyła odpowiedni, układ nerwowy wysyła hormon, już się możesz wyluzować i zrelaksować, tak? Czyli wszelkie terapie pracy z ciałem i oddechem, które zwracają uwagę na czucie ciała i na uwolnienia napięcia, jakie jest związane z tym stresogennym jakimś czynnikiem, cokolwiek to jest.
nadmiernie zgromadzonych napięć w ciele, rozładowanie, Tak, uwolnienie po prostu ładunku energetycznego, tak nie? jest. Zgromadzonego w mięśniach, Tak. tkankach. Tak, bo ten ładunek on się odkłada i tak naprawdę to powinniśmy o tych technikach sobie powiemy takich samo. Zaraz przejdziemy. Przyjdziemy, które jak gdyby powinny być naszym stylem życia, żeby na bieżąco redukować. Bo jeśli my będziemy redukować to napięcie związane z życiem, które nam się wydarza, które jest dla każdego, to wtedy układ nerwowy nie będzie rozregulowany, bo my jako istoty ludzkie jesteśmy ewolucyjnie przystosowani, że ten stres się nam będzie pojawiał. Tylko gorzej jest, jak z tego stresu jest bardzo dużo, a my nie zrozładowujemy. Czyli on utknie w ciele, w tkankach, Tak nie jest. będzie miał możliwości wyjścia, więc będzie cały czas wibrował w środku, dopominał się o wyjście, rozładowanie. Tak. Trzeba go zobaczyć, jakby uświadomić sobie, że on w ogóle istnieje, no bo jest wiele przypadków takich, że biegnie, pędzi z zamkniętymi klapkami na oczach, jeszcze dorzucałoby sobie więcej obowiązków i więcej, żeby tylko nie czuć, nie czuć, nie czuć. Kiedy pytam na sesjach, co czujesz w ciele, albo jak to czujesz, Dokładnie. jest odpowiedź: Anka, nie zadawaj mi tego pytania, Tak. ćwiczymy, działamy, lecimy dalej, nie ma znowu tego. biegniemy, pędzimy, nie, stop. Nie ma tego połączenia. Stop. To jest też częsta moja właśnie obserwacja, że ciężko jest osobom w ogóle znaleźć to poczucie w ciele, tak? Co mi się akurat wydarza. Osoby potrafią to wspaniale i bardzo długo opisać przeróżnie i zrobić całą jak gdyby analizę, ale ciężko im to fizycznie, ciężko im to cieleśnie i emocjonalnie poczuć. To jest dokładnie to. Wewnętrznie, felt sense niejaki, Felt też sense. somatic Czucie ciała. experiencing, tak. I tutaj z metod właśnie już dokładnie przechodząc, to jest najbardziej, że tak powiem, trafiony i skierowany na to, to jest właśnie somatic experiencing, ale też wszystko, co jest związane właśnie z uważnością, wszystkie te techniki mindfulnessowe, które teraz jest rzeczywiście duży na to, też duży jest rozwój tych technik, jest o nich głośno, Bo czyli są potrzebne. bo są potrzebne i są bardzo skuteczne. To jest po prostu redukcja stresu. Wszystko, co jest związane z redukcją, i o tym jest mindfulness, redukcji stresu na podstawie właśnie uważności, kierując uwagę na dany moment, w którym jesteśmy, a to jest właśnie bardzo ciężkie przy przestymulowaniu i 1000 rzeczy naraz, a to jest kierowanie uwagi na ten moment, w którym jesteśmy i jednocześnie takiej akceptacji tego, co się dzieje, a nie wchodzenie umysłem od razu w ocenianie, w nazywanie, w wszystkie tematy, które nam się dzieją. Po prostu zauważenie sytuacji. Jestem na kocyku z Anną. Jeden z najcieplejszych dni roku. Jest 30. obecnie 30 lub 31 stopni. 31 sprawdzałam, jadąc tutaj na tą rozmowę. Wybrałyśmy idealny dzień. Tak, żeby Idealnie, czuć. żeby wyczuć, prawda? Żeby I czujemy to słońce, które nas grzeje, czasem łaskawy wiaterek przewieje. To są właśnie te uważności. Czujesz, słyszysz rzeczkę? Rzeczka za nami Rzeczka płynie, tam. ptaszki śpiewają, wiaterek delikatnie Zapach. wyczuwany. To jest to właśnie. I na to, moi drodzy, chodzi. To były właśnie mindfulnessowe w skrócie. Takie tylko Szybciutka szybciutko praktyka. pokazanie, jak gdyby o co chodzi. A króciutkie teraz do Was, drodzy, jak czujesz się w swoim ciele? Jakie sygnały z ciała płyną? Jak Na się krótko teraz pytanie. czujesz? Dokładnie. Na krótko pytanie, na tu i teraz, na szybciutko. A jak się czujesz, jak tego słuchasz? Co Ci to robi? I teraz większość odbiorców wyłącz. Dość, nie chcę czuć. Dla tych Ja nie odważnych, chcę co czuć. słuchają dalej, Zostańcie jeszcze polecamy, chwilę. zostańcie. Czyli wszystkie techniki właśnie, mówiłam już o somatic experiencing, o mindfulness, o technikach uważności. Wszystkie techniki pracy z ciałem i metody wielkie i wspaniałe typu yoga, typu wszelkiego rodzaju ruch, tak, oparte na ruchu. W tych metodach ważne jest, żeby był praca z ciałem, ruch i oddech, bo w ten sposób możemy regulować ten układ nerwowy. To, co jeszcze tylko chciałabym podkreślić, praca z ruchem. W wielu płaszczyznach ruch może być z każdej branży, działki, taki jak Wam się przypodoba. Natomiast co jest ważne dla mnie w pracy mojej na co dzień, w obserwacji też z podopiecznymi, żeby to był ruch uważny i świadomy,
a nie taki zajeżdżający, dowalający i jeszcze bardziej stresujący układ nerwowy, bo Tak, też są przypadki i jest ich bardzo dużo, tak. gdzie osoba przebodźcowana, która ma poczucie, że jeszcze, że no ucieka, cały czas Jeszcze pędzi, więcej. idzie na siłownię, czy idzie na crossfit, czy idzie na takie zajeżdżanie, dojazd, dociskanie, pobudza jeszcze bardziej ten układ współczulny i dorzuca jest. sobie stresu. Wiadomo, to jest forma Tak jest. ucieczki, odcięcia, odczucia, Odcięcia odczucia, czyli wręcz przeciwnie. więc to też jest tu cienka granica, żeby ten ruch był wspierający, Tak jest. świadomy, uważny, Uważny. do środka, ze środka jakby. Tak, tak. To jest podstawa. Właśnie tak jak mówisz, z którego miejsca my to robimy, prawda? Czy rzeczywiście, żeby spojrzeć i poczuć, co się w nas wydarza, czy żeby tylko osiągnąć, nie wiem, kolejne jakieś nie Cel. wiem, cele, wyniki. Tak? Zaliczyć, osiągnąć, Zaliczyć, udowodnić, Tak, to jest zdobyć zupełnie co puchar. innego. Tak jest. Z technik jeszcze, zanim przejdziemy sobie do konkretnych też technik, takich samoregulacyjnych, które można robić, to jest też wszystkie techniki związane z pobudzaniem nerwu błędnego. Bo nerw błędny to jest taki nerw, ja pracując właśnie z ciałem i pracując z masażem, ten nerw stymuluje i rzeczywiście na nim pracuję i widzę niesamowite efekty tego i osoby, które przychodzą rzeczywiście mówią, kiedy się tym nerwem porusza. Ale są też proste techniki, kiedy możemy poruszyć go, nerw brzuszny błędny sami, na przykład wykonując odpowiednie dźwięki, czyli poruszając jak gdyby nerwem Wibracje. błędnym. Wibracje to, mówiąc o technikach, też możemy sobie, powiem o takim ćwiczeniu. To jest ogólnie a propos technik. Nerw błędny, też głośny jest ten temat ostatnimi czasy, dlatego że no, wokół niego jakby widoczna jest skuteczność, praca nad nerwem błędnym. Tak, niesamowicie. Samodzielnie jakby można, ale w różne terapie, czy praca masażem, dotykiem, Dotykiem, tak jest. czy samoregulacja, czy oddech, czy Oddech to jest w ogóle, ja też jak będziemy wymieniać, to chciałam wymienić oddech, to jest w ogóle, wszystkie techniki pracujące z oddechem są dokładnie o tym, bo oddech i to już do Was, bo to ma każdy z nas, prawda, na miejscu, teraz, w tym momencie. Oddech to jest najprostsza metoda, najprostsze narzędzie, które mamy cały czas w sobie, żeby uspokoić układ nerwowy, samoregulować. żeby samoregulować. Różne techniki tego oddechu i znowu wybór Tak. dla siebie najskuteczniejszej, jest. najbardziej jakby rezonującej, Tak. współgrającej. Tak jest. Bardzo polecam. Dynamiczne, nieco wolniejsze, uważnościowe, co Tak. komu potrzebne. Tak jest. Z tym przywracaniem równowagi układu nerwowego, to też ja jestem zwolenniczką, jak dobrze wiesz, takich solidnych, mocnych podstawowych czynności życiowych i troski o siebie na co dzień, właśnie w tych zupełnie basicowych rzeczach typu sen, regularność jedzenia, Tak jest. troska o siebie na wszystkich płaszczyznach. Ten temat jeszcze chciałabym, żebyś poruszyła, jak te bazowe, elementarne nasze zachowania, jak potężny wpływ u podstaw możemy mieć na ten układ nerwowy. Super, super Aniu, że o tym mówisz, dlatego ja bardzo lubię to, że masz takie podejście, że te podstawy to jest bardzo, bardzo solidne podejście. Tak, to są podstawowe rzeczy, bo zanim zaczniemy sobie w ogóle robić jakiekolwiek techniki albo uczęszczać na jakieś zajęcia, czy robić to samemu, to bazowe rzeczy, o których mówisz, odpowiednia ilość snu, takiego niezaburzonego. I jakość. I jakość, tak. Odpowiednie odżywianie, rzeczywiście karmiące, patrzące co nam służy, tak, co nam wspomaga, regularność, tak jak mówisz, określony czas, ruch, regularne zajęcia fizyczne, ruch, taki jaki sobie ktoś wybierze, taki jaki lubi, ale jednak ruch, tak, to jest podstawa. Rzeczywiście ruch to jest taka najprostsza, ruch i oddech to jest najprostsza rzecz, którą wszyscy z nas mamy i możemy gdziekolwiek jesteśmy dawkować sobie. Też tak z prostego, mechanicznego punktu widzenia, jakby ciało jako maszyna jest zaprojektowana do ruchu, Tak jest. siedząc 8 godzin dziennie w jednym miejscu, klepiąc w klawiaturę, no
nie jest to naturalny układ ciała i w ogóle Mhm. funkcjonowania układów wewnętrznych, więc no, ruch jako po prostu lekarstwo na współczesność. Nie? Na wszystko, dokładnie. Ruch, idąc dalej, ograniczenie w miarę możliwości czynników stresogennych, bo tak naprawdę jak sobie popatrzymy, oczywiście, że tego jest mnóstwo i wszędzie, prawda, ale możemy świadomie sobie zdecydować, co mogę ograniczyć w moim życiu, prawda, a co jest dla mnie czynnikiem stresogennym, to każdy niech sobie sam spojrzy na to. Ja bym chciała tylko tutaj uderzyć w stół social media, scrollowanie permanentne. Tak, mniej ekranu, No dokładnie. stop, kiedy w wolnej chwili po prostu scrollowanie. Owszem, na chwilę nagroda serotonina, ale w długofalowej perspektywie wypalenie totalne Tak. pokładów serotoninowych, więc zamiast relaksacji po prostu ucieczka i przeciążenie. Tak. Więc takie znowu bazowe rzeczy, jakie aplikacje na teraz mogę z telefonu na przykład usunąć. Tak, bo tego jest takie mnóstwo, prawda? I to ja wielokrotnie słyszę właśnie u osób, z którymi pracuję i też u osób znajomych i sama mam taką obserwację absolutnie. To, jak wzrosła ilość w ciągu, nie wiem, 2 ostatnich lat wystarczy powiedzieć nawet, prawda? Już nie mówię 5 czy ileś. I cały czas rośnie ilość aplikacji do wszystkiego, ileś haseł, ileś czegokolwiek, cokolwiek robiąc, kupując, załatwiając, zakładamy konta, loginy, systemy rejestracji, uwierzytelniania i dalej moglibyśmy sobie mówić. Pobudzanie Cały czas, tak. I to jest coś, co rzeczywiście totalnie rozreguluje układ nerwowy, wszelkie social media i ilość bodźców, które tam dostajemy i przeróżnych, o tym to w ogóle jest też bardzo dobry temat, tak myślałam. Ile to robi naszej psychice i fizyczności, to jest w ogóle bardzo duże, ale tak bardzo to wpływa na układ nerwowy. I jeszcze do tych wszystkich czynników, takich jak właśnie sen, ruch, odżywianie, przebodźcowanie wszelkimi ekranami. Jeden jest czynnik, o którym się też rzadziej mówi, to jest, o tym chciałam powiedzieć, to jest ustanawianie granic we wszelkich różnych relacjach. Bo jeśli one nie są ustanowione, jeśli one nie są postawione, to też bardzo często jest przebodźcowane. Rzadko się o tym mówi, a to jest... Popatrz, jakie ważne. Tak, to z czym pracuję często właśnie z osobami, to jest to, że kiedy nie ma ustanowionych granic i jesteśmy na przykład, jeden z różnych kierunków, w których to może pójść, ale na przykład, nie wiem, wszystkim dla wszystkich i staramy się na wszystko reagować w różnych aspektach naszego życia i relacjach, które mamy, różnych, przeróżnych, no to jest totalne rozregulowanie znowu układu nerwowego, więc też warto o to zadbać, to się da zrobić, to jest do zmiany, nawet jak ktoś teraz czuje, że nie ma, to każdy to może zmienić. Czyli nauka zdrowego stawiania granic. Zdrowe stawianie granic i już mamy, że tak powiem, 30% dajmy na to. Odzyskania spokoju. Rewitalizacja tak układu nerwowego, osłonka mielinowa, dendryty, Tak aksony, wszystko płynie jak trzeba. jest. Impuls. Impuls przebiega. Niezaburzony, nieposzarpany. Aj. To jest z tego trybu, jeszcze nie mówiąc o konkretnych technikach, ale to jest właśnie ten cały tryb życia i dobrze, że o tym mówisz, to jest podstawa. I zobaczcie, na to możecie już słuchając, inspirując się tą rozmową, możecie na to wpłynąć. Możecie zacząć już od dziś, już od teraz. Oczywiście jeszcze muszę dorzucić z takiej pozycji fizjologicznej jakby odpowiednie nawodnienie, układ nerwowy Tak jest, też, zgadza się. żeby to płynęło, Elektrolity, elektrolity, odpowiednie też być może suplementowanie, Też, w zależności witaminy z grupy B, magnez i tak dalej. Warto sobie to też sprawdzić, ale to już odrębny temat, bardziej żywieniowy, tutaj nie wchodzimy w to teraz. Ale Monika, to co mi się pojawia jeszcze też, takie uważam, że bardzo, bardzo istotne, słuchanie swojego ciała, bardzo uważne i tych najdelikatniejszych sygnałów, słuchanie swojego ciała, jakie ono wysyła sygnały w interakcji z drugim człowiekiem. Co mam na myśli? To, że ciało jest tak cudownie zaprojektowane wewnętrznie i cały ten układ tak inteligentny, że on wysyła pewnego rodzaju sygnały, wibracje, częstotliwości, kiedy chce być w kontakcie, a kiedy też chce z niego wyjść, kiedy jest na przykład za blisko ciadzie, kiedy chce się odsunąć, kiedy chce odejść, kiedy nie chce mieć w ogóle z pewną osobą do czynienia. Dlatego, że
po prostu wyczuwam wręcz podskórnie, że tam coś nie gra, tam coś nie wibruje odpowiednio, tam jest rozregulowanie, a jeżeli mój układ nerwowy jest zachwiany delikatnie, no to na przykład kontakt z tą osobą może być już dla mnie z kropką nad i, czyli jakimś rodzajem po prostu przepalenia. Przepaleniem pewnie. Do czego nawiązuję? Że jakby zaraz po tych bazowych elementach, które tu wymieniłyśmy, to właśnie wybieranie sobie społeczeństwa, wybieranie sobie środowiska, które dobrze na mnie wpływa, w którym ja dobrze się czuję, Bardzo ważne. z którym ja dobrze integruję. Tak jest. Tak, to bardzo ważne, o czym mówisz. To jest też jeden z tych technik, które będziemy wymieniać, czyli takie jak gdyby czym się karmię. Tak samo jak mówimy o odżywianiu, czym się karmię, czy jakim snem się karmię, to jakimi rodzajami interakcji społecznych i relacji się karmię, prawda? Tak jak mówisz. Bo jeśli mamy do czynienia z osobą, która jest wyregulowana, która ma wyregulowany układ nerwowy, to automatycznie, tak jak mówisz, prawda, jesteśmy w ciałach i uwaga, płynie w nas energia, używam tego słowa, i jest to tak skonstruowane, że ten układ nerwowy odczuwa daną obecność i dany rodzaj energii rozwibrowuje się podobnie. I to jest to, co mówisz, to łatwo sobie sprawdzić. Zobaczcie osoby, po których spotkaniu czujecie się fantastycznie, zainspirowani, dobrze, tacy zmotywowani i jest ogólnie dobry nastrój. Wymiana następuje. I jest wymiana, A nie albo ściąganie. tak jest, albo wręcz przeciwnie. Czujecie się źle, wypaleni, że jest energia wyssana, prawda? Dlatego myślę, tak lubimy te nasze spotkania. Ja bardzo je lubimy, bo wymiana Bo jest i dobra płynność. wymiana. Wymiana i płynność, ale dlaczego też o tym mówię, bo te metody i techniki, które możemy sobie zapodać, dostarczyć sami, owszem, ale jak dużo też dobra płynie z tego, że możemy wybrać specjalistę, wybrać terapeutę, Tak sięgnąć po to, co czujemy odpowiednio i też warto iść za takim głosem intuicji, głosem z wnętrza, głosem Ciała. strzewi, szczucia, feldsens, jakby sprawdzić, Tak. co tam Tak. z wnętrza płynie i za tym też podążać. To jest Dlatego też właśnie ta praca, jakby wejście we współpracę z kimś o uregulowanym systemie nerwowym jest tutaj też bardzo istotna, żeby mieć taki rezonans, jakby też kontener, żeby uczyć się od tego układu nerwowego ustabilizowanego. Poniekąd może trochę chłonąć, jeśli jestem w jakimś niżu, czy też nadreaktywności, ale co wprowadza mnie jednak do spadku energetycznego, żeby skorzystać też z pomocy specjalisty. Różni oni są. tak. Wiadomo, że różni są ludzie, różni specjaliści w każdej, wiadomo, dziedzinie, dlatego trzeba wybierać to, co rezonuje. Tak, i to jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo to jest prosta bardzo jak gdyby odpowiedź, kiedy wybieramy sobie na przykład terapeuta albo osobę, z którym pracujemy. Motyl do nas tu przyleciał. Proszę, wybrał nas. to wtedy warto zobaczyć, jak się czujemy. A dlaczego? To jest po pierwsze, to jest tak, że ten układ nerwowy się również dostosowuje i będąc w obecności osoby wyregulowanej, my czujemy się lepiej. Ale druga rzecz, żeby w ogóle pracować z układem nerwowym i żeby ta reakcja mogła się uspokoić, tak zwana reakcja traumatyczna, domknąć i wrócić na tor bezpieczny, czyli układ nerwowy mógł wrócić na ten tor, jestem spokojny, mogę się zrelaksować, to w pracy z układem nerwowym to jest bardzo ważne, to osoba potrzebuje się poczuć bezpiecznie. To jest podstawa w ogóle, prawda? Więc jak jest ktoś nieuregulowany i my mamy z tą osobą pracować, no to ciężko nam się poczuć bezpiecznie, prawda? Będzie pod górkę. I już będzie na pod wstępie górkę. i zdrażenie się i tak Łatwiej sobie to określić i wybrać od razu, czyli właśnie poczuć w ciele, jak się czujemy, prawda? Bo w ogóle w pracy z układem nerwowym, to jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć, jest ważne to, jeśli a propos wyboru terapeuty i przeróżnych form wspierania i tak dalej, bo jest tego teraz niesamowicie dużo, prawda? Jest to, żeby, słuchajcie, układ nerwowy ma swoją wielką mądrość. Ja to zawsze mówię i na warsztatach, kiedy dużo się pracuje na przykład z traumą, jest taki duży rodzaj wyładowania
I czasem osoby przychodzą z takim założeniem więcej, mocniej, tak? Im bardziej skrajnie, tym lepiej. Na hype na już. Na hype na już, bo ja chcę już, żeby było po prostu cudownie, tak? Efekt haju. Tak. Układ nerwowy ma swoją ogromną mądrość. Jestem w ogromnym szacunku do niego, wiele lat już z nim pracuję. To jest to, że on dokładnie wie, kiedy, na co się otworzyć i co zrobić. Ile może. Ile on może. I nie ma absolutnie, nie to, że nie ma sensu, ale wręcz jest to szkodliwe, kiedy jest popychany, żeby zrobić więcej. To jest po prostu retraumatyzacja. Retraumatyzacja. I z takie osoby czasem do mnie też trafiają po jakichś ciężkich doświadczeniach właśnie takiej pracy ekstremalnej. Trzeba jak gdyby poczuć, i po to też jest odpowiedni terapeuta, żeby wiedzieć, że tyle to jest wystarczająco, że na ten moment układ nerwowy trzeba uwzględnić integrację układu nerwowego, tak? Czyli tego, że wracam i dopiero sobie układam w ciele to, co się zadziało i za chwilę robię sobie więcej miejsca na to, żeby iść dalej. Zwiększam pojemność, to jest bardzo ważne. Zwiększam pojemność, to jest w ogóle to jest klucz. Bardzo, bardzo ważne to, co mówisz, żeby to wybrzmiało, dlatego że nowości, nowinek, metod Ogromnie. trochę pseudoterapeutycznych też powstaje dużo i tak dalej, dlatego szalenie ważne, żeby być ze sobą w zgodzie, nie przekraczając siebie, żeby kolejny raz Tak. siebie nie przekroczyć, Bardzo na ważne. przykład idąc na jakąś szybką niby terapię, na efekt wow, Tak. high, Tak. odczucie, no wiadomo, jest to kręcące, jest to szybko dostępne, od tego można też się uzależnić Tak i jest. wskakiwać w coraz to jakby wyższe doznania, czy sięgając po wszystkie możliwe metody jakby pojawiające się jak grzybów po deszczu na rynku. No Tak bo jest. jest to dobry też marketing, jest to dobry biznes też, Jest nie ogromny. ma co ukrywać. Tak, dokładnie, to jest bardzo ważne. W ogóle praca z układem nerwowym, tutaj ta pojemność jest bardzo ważna. To jest jak gdyby regulowanie układu nerwowego, czy praca z układem nerwowym, to jest rozszerzenie pojemności tego układu nerwowego. Stopniowo, z czasem na integrację, z czasem, żeby się zadziało. To nie jest im szybciej, tym lepiej. Oczywiście są wspaniałe techniki pracy z traumą, w których jest duże wyładowanie, ale wtedy też trzeba wiedzieć, ile to jest ok, a nie za wszystką cenę, żeby mieć czas na tą integrację, ona jest niezmiernie ważna. I tutaj jest to krok po kroku, to miareczkowanie, to robienie, jak gdyby rozszerzamy możliwość, tak jak rozszerzamy możliwość ciała na przykład, mięśni. Taka tak samo- pendulacja, to tak, się nazywa, tak. wychylenia do skrajności, ale powrót jednak do centrum, a nie cały czas na krawędzi bazowanie, co prowadzi w efekcie do przeciążenia, przepalenia no i może zrobić więcej szkody niż pożytku. Tak jest. Niestety, Tutaj więc też na to czujność. Na to czujność przypiąć. Tak. Co do technik, czy mówimy techniki? No jedziemy od konkretne? razu Jedziemy. z technikami. Pauz, proszę bardzo. Twoja działka trochę z mojej praktyki, żeby Tak, wybrzmiało. obie pracujemy tutaj z różnymi modalnościami tego. Generalnie słuchajcie, wszystkie techniki związane z ciałem i z oddechem, takie jak yoga, takie jak pilates, przeróżne formy pracy z ciałem i z oddechem. Jak sobie po prostu szukacie tych zajęć, to patrzcie, czy to jest rzeczywiście praca na ciało i oddech, bo to jest bardzo ważne. Wszystkie też techniki, to są też takie techniki jak qigong, tak, przeróżne formy płynnego ruchu, oddechu, ruchu. Cała droga medytacji, tak, to w ogóle osobny mógł być ale generalnie uspokajania umysłu, również związanego z oddechem. Wszystko, co sobie na ten temat chcecie eksplorować, to jest na pewno dobry kierunek. Wszystkie takie metody proste, które też możemy jak gdyby my sami stosować, nie tylko na jakichś zajęciach, to jest wszystko, co jest związane z ugruntowaniem, z oziemieniem. To jest bardzo ważna rzecz przy układzie nerwowym, czyli to jest dokładnie, słuchajcie, to, co się tutaj wyprawia w te 30 stopni w środku dnia, to jest to, siedzimy, słuchajcie, na ziemi, czyli kontakt z ziemią, kontakt z naturą, naturalnie. Bose stopy, w ogóle kontakt z naturą. Natura to jest, ja w swojej terapii właśnie też dużo pracuję z naturą. Natura, słuchajcie, niesamowicie przywraca nas do tych podstawowych zdrowych ustawień, bo mamy zaburzone to, jak gdyby przez to, że jesteśmy bardzo dużo w pomieszczeniach, w betonie, tak jak mówisz, przed ekranami. Większość ludzi jednak jest bardzo dużo przed ekranami.
I tutaj wyjściem, kiedy tylko możecie, wyjściem właśnie w naturę, gdziekolwiek, przytulenie się drzewa, dotknięcie ziemi, prosta technika, właśnie stopy na ziemi, a jak nie macie możliwości, jesteście, nie wiem, w biurze, w domu, gdziekolwiek, to są też takie proste triki, wzięcie jakiegoś obiektu i dotykanie, kiedy czujecie, że jesteście poddenerwowani albo rozregulowani, możecie mieć na przykład kamień w biurze, polecam, jakby co to Kamyk odesłać. zielony, ja zachęcam. Może być zielony kamyk. Patrzeć, jak wszystko zostaje w tyle. Tak, Maryla Rodowicz. tak, jak się ktoś będzie dziwił, to możecie pokazać właśnie ten wywiad nasz, tą rozmowę. Kamień i na przykład kamień, naturalny element, możecie belkę drzewa też przynieść, jak tam wam pasuje. Dotykacie i naprawdę, słuchajcie, to śmiech to jest kolejny, przechodzimy od razu płynnie. Śmiech, słuchajcie, śmiech jest bardzo istotnym elementem regulującym układ nerwowy. I po pierwsze dlatego, że czujemy wypływ innych hormonów, prawda, relaksujemy się, ale przy śmiechu, tak jak się przed chwilą śmiałaś, porusza się właśnie nerw błędny brzuszny i w brzuchu wibruje. Wszystko to, co porusza. Jak się śmiejemy, słuchajcie, tak konkretnie, Strzewi. tak, to nam się w Z środku bebechów. bebechy ruszają i o to właśnie chodzi. Tak. I to jest, można by to Ekspresja. fizjologicznie jest to bardzo prosto wytłumaczalne. Więc wszystko, co związane z naturą, ze śmiechem i tu znowu otaczenie się takimi ludźmi, którzy Wam przynoszą te wibracje, bo ten śmiech jest aktywowany naturalnie, prawda? Wszystko, co jest związane z jakimkolwiek ruchem, zawsze pomaga. Ruch po prostu. Oddechem, to już mówiliśmy, wszystkie techniki oddechowe, dotykiem, masaży, praca z ciałem, co tam sobie możecie wybrać, jest bardzo dużo. No też warto patrzeć, jak gdyby kto z czym pracuje, prawda, żeby przypadkowo gdzieś nie trafić, ale generalnie dotyk, ale możecie też sami się wyregulować, jak chcecie, na przykład czujecie, że jesteście rozregulowani, bardzo prosta rzecz, wystarczy nawet Dotyk motyla, dotyk. objęcie. tak, objęcie i spokojne poczucie, tak, jak jesteście z kimś, to w ogóle przytulanie się, dotykanie, to jest coś, co bardzo szybko nas przywraca. Taniec tak samo, tu jest i ruch, i oddech, wszystko naraz, prawda? I też taka współregulacja, czyli trochę to, o czym mówiłyśmy, jeżeli czujecie, że jesteście rozregulowani, to już samo spotkanie z kimś bliskim, że możecie o tym opowiedzieć i po prostu dzielić te doświadczenia i już nas wyregulowuje. To jest z tych głównych, czy coś masz jeszcze do dodania? Pojawia mi się oczywiście wszystko to, co wymieniasz, bardzo do uwzględnienia. Pojawia mi się jeszcze ekspresja dźwiękiem, Tak, śpiewem, śpiew, tak, wibracją, tak, dokładnie, mantrami, bardzo. krzykiem. Czasami też poruszeniem. jak jest nagromadzony zbyt duży ładunek, taką najbezpieczniejszą formą jakby to jest samochód, zamknięta puszka i ewentualne uwalnianie, wyładowanie dźwięku, krzyku. Nieraz się wstydzimy po prostu. Ja długo się wstydziłam śpiewać, w ogóle wyrażać, poruszyć stłumione głos. to było, a teraz mogę uwalniać swobodnie, dźwięk śpiewam, Bardzo gra na ważne. dżembę, na jakimkolwiek też Wibracje, instrumencie, tak, takim pierwotnym, no to, ale to wszystko jest ruch, dźwięk jest też ruchem, jakby fala płynie, nie? Częstotliwość, ruch. To, co mi jeszcze przychodzi, to jest na pewno kontakt z wodą, on bardzo fajnie... Natura, tak, w ogóle, a w wodzie my. W wodzie my, ciało jako takie Tak, floating, bardzo. dryfowanie, też z łona matki w wodach płodowych, to jest takie fajne. Bardzo. I kontakt z naturą, tak jak wspomniałaś, ale ja jeszcze stricte pracuję ze zwierzętami. One Tak. też są świetnymi terapeutami, Zgadza tak się. na co dzień. Zwierzę też cudownie potrafi rozluźnić. Tak, tak. I to też jest naturalne, prawda? Te wszystkie badania, że jak ktoś ma zwierzę Są albo badania, to tak. to od razu, nie? Nawet ostatnio, będąc słuchaj, na kongresie Somatic Experiencing, był wykład na temat tego, jak terapeutka w swoim gabinecie miała psa terapeutę i efekty Super. terapii były też Były. procentowo zbadane dużo szybsze. Tak. To od razu właśnie jak mówisz, bardzo dziękuję za dodanie tego, absolutnie tak. Ja słuchajcie, tam ze zwierzętami ja bardziej pracuję z naturą jako elementem terapii. I warsztaty, które prowadzę, są w Portugalii nad oceanem. I tutaj mogłabym napisać naprawdę badania na temat wpływu oceanu na organizm, woda, tak jak mówisz, tak? Więc jesteśmy połączeni z cyklem, tak, oceanu i z tymi falami. Więc to, jakie efekty na przykład w naturze robiona praca, albo właśnie nad oceanem, nad wodą,
ze zwierzętami, to przynosi ogromne. Ja widzę sama po sobie naprawdę wszystko, co zanim z kimkolwiek pracuję, to sprawdzam na sobie i ocean po prostu wpływa niesamowicie, jak nam wszystko wyrównuje, integruje, ale też pobudza. I od razu bym przeszła jeszcze, oprócz tego, bym mieć kontakt z wodą, tak, słuchajcie, coś, co bardzo szybko reguluje układ nerwowy, to jest obmycie zimną wodą twarzy albo zimny prysznic. Nerw Albo błędny. nerw błędny Tak, wtedy dokładnie to jest, właśnie to jest to, albo kąpiel właśnie w zimnym jeziorze, kąpiel w oceanie. Od razu po prostu jest reset i uspokojenie. Były też badania a propos morsowania, że tak Morsowanie. fizjologicznie nie ma przełożenia stricte, natomiast mentalnie właśnie ma, czyli uspokoić, jest w stanie wprowadzić do tu i teraz, Tak. więc kontakt z wodą nawet w zimie, to takie morsowanie dosyć ostatnio głośne, modne niby, ale To- no, na mnie działa pod względem takim właśnie bycia w teraz i redukcji tego całego nagromadzenia. Tak, wrócenia napięcia. do ciała też, prawda? Wrócenia Tego do ciała, do poczucia czucia. No bo Doczucia. nerw błędny, to cały czas Praca to z jest. nerwem błędnym, jak też wybieracie właśnie terapeutę, jeśli na to zwraca uwagę, to jest od razu kierunek, że to będzie w kierunku regulacji układu nerwowego. Jeśli zwraca uwagę, tak, na świadomość, na czucie, na świadomy też ruch, jeśli jest zrównoważony, to na zbalansowany przede wszystkim w sobie, ale to też Tak. można zobaczyć szybko, Tak, wyczuć nawet Wyczuć, bardziej, nie? wyczuć, Bo tak. opinie mogą być przepiękne, ale Tak. wyczuć. Jeśli opinie są super, a ja nie czuję, no to też to nie zagra, więc słuchanie siebie. Co jeszcze z takich technik, czy jeszcze o czymś nie wspomniałyśmy? No oczywiście ruch, to co też się dzieje. Ruch, dotyk, masaż, różnoraki. prawda, wszystko, co jest związane z ogólnym dotykiem, czy u kogoś w gabinecie terapeuty, czy samemu, prawda, dotykanie. O tańcu wspominałyśmy? o tańcu, Ekspresja tak, ruchowa, movement, taniec. Tak. Bardzo różne też rodzaje tego tańca, samoekspresja w ruchu, Tak nawet jest. włączając ulubioną muzykę, czy słuchając dźwięków natury, po prostu puścić się w ruchu, puścić to ciało, Puścić ciało. wyjść ze schematu trochę ruchowego, puścić je w ekspresji takich płynnych, elastycznych. Tak, ruchu. bardzo, tak, i to są proste ćwiczenia, proste rzeczy z takich bardzo prostych, możemy też powiedzieć, jakieś przykłady, 2, 3, to jest, słuchajcie, jak chcecie szybko zresetować ten układ nerwowy i wyregulować wszelkiego rodzaju Wytrząsanie, strzepywanie, tak. prawda, wytrząsanie, ten shaking taki, albo podskakiwanie, prawda, opukiwanie, tapping, jest bardzo dużo tych tych metod. Bardzo proste ćwiczenie, które szybko nas, że tak powiem, wyregulowuje, to jest, możemy go sobie zrobić, możecie zrobić z nami, polegające na tym, że bierzemy wdech i później, słuchajcie, na wydech zróbmy też coś praktycznego, na wydech robimy dźwięk W, zaraz zrobimy. I o co chodzi? Poczujcie sobie przez chwilkę, jak słońce zaszło. Możemy wykorzystać. Poczujcie sobie, jak robicie ten dźwięk W, jak zaczyna drgać w pewnym momencie brzuch, czyli właśnie nerw błędny. Możemy zrobić krótko. Bierzemy wdech. I potem naturalnie nabiera się wdech, nie robimy tego zbyt mocno i powtarzamy. To jest proste, tak? Wszystko coś, co Wam właśnie a propos śpiewu, rozedgania i tak dalej, porusza wewnętrznie ciało. To jest też bardzo dobre. Wszystkie też techniki polegające na prostym opukiwaniu ciała, tak? Szybkim po prostu takim dostępie. I kontaktu z podłożem, z ziemią, z ugruntowaniem właśnie, z uziemieniem. To jest to. No taka pigułka, moi drodzy. Wymienione metody, szukać, można się zgłaszać też do pracy z ciałem, z terapią, przeróżne możliwości. Podlinkujemy oczywiście wszystkie możliwości współpracy z nami oddzielnie, ale i też to, o czym wspominałam wcześniej, poprzednie nasze filmy. Filmy, rozmowy. Tak. Twoje warsztaty w Portugalii, też Zapraszam. można w naturę Regulujemy ruszyć tam bardzo. i cudownie układ się nerwowy. odrodzić, uregulować, dać sobie możliwość. Dokładnie. To jeszcze jakbym mogła jedną Proszę, rzecz dodać, proszę, bo to jest, nie będziemy tu wchodzić dużo w teorię, ale tak, żeby pokazać, zobaczcie, jakie to jest istotne. Oprócz tego wszystkiego, co powiedziałyśmy,
A jak ten układ nerwowy uregulowany wpływa na jakość naszego życia. Jest cała teoria poliwagalna, prawda, którą się zajmujemy. Możemy zrobić o tym osobny w ogóle odcinek, ale tak mówiąc na krótko, bo ona jest idealnie w punkt o regulacji układu nerwowego. Tam twórca tej metody jak gdyby mówił o tych głównych reakcjach, trochę o tym wspomniałyśmy i zobaczcie, jedna z reakcji to jest walcz i uciekaj, ona jest właśnie przez układ współczulny robiona, czyli wtedy jest cały nasz organizm stymulowany do szybkiej akcji, do działania, do radzenia sobie z sytuacją. To jest jedna sytuacja, czyli jest stan podwyższonej uwagi, gotowości, rozbudzony układ nerwowy. Inna reakcja, o której Borges mówi, to jest reakcja zamarcia, prawda, czyli dysocjacji. I to jest to, często jak się pracuje z traumą, to widać. To jest taka reakcja, kiedy my już totalnie nie wiemy, jak sobie poradzić z sytuacją. Jest coś tak przekraczające nasze możliwości, jest tak duży stres albo rodzaj traumy, że po prostu wyłączamy się. Człowiek przestaje czuć, jest ten moment zamrożenia. Albo odlecenia. Albo odlecenia, w ogóle Lecę i odłączenia patrzę, się, tak. Lecę, obserwuję patrzę z z góry. boku, nie odczuwam, prawda? To jest to. A trzecia reakcja i trzeci rodzaj reakcji i naszego funkcjonowania to jest stan społecznego funkcjonowania, społecznego dostosowania i takich kontaktów społecznych. I teraz tak, kiedy my jesteśmy w tej pierwszej i drugiej reakcji, o której my mówiliśmy, czyli albo to walcz i uciekaj, albo tej dysocjacji, to wtedy to jest taki stan, w którym my nie mamy szans funkcjonować społecznie jakkolwiek, nie mówię optymalnie, tylko w ogóle, tak? My się nie czujemy bezpiecznie, nie jesteśmy empatyczni, nie słuchamy drugiej osoby, jesteśmy po prostu wyłączeni albo nastawieni do walki. Więc tu w ogóle jaka relacja, tak jak tu funkcjonować w społeczeństwie. Natomiast stanem optymalnym jest to właśnie, jest ten stan społeczny, tak? Czyli wtedy, i to jest taki nasz stan optymalny, w którym my jesteśmy otwarci, zrelaksowani, tak powinno być, w którym my widzimy drugą osobę, w którym my słyszymy drugą osobę. To jest ten stan właśnie dostosowania społecznego. Dlatego to jest tak istotne i dlatego wszystko to, o czym mówiliśmy, przekłada się dosłownie nie tylko na to, że nie jesteście podenerwowani, że nie jesteście chorzy, tak mówiąc w największym skrócie, czy wyczerpani, ale też możecie tworzyć fajne, dobre, wartościowe relacje w swoim życiu. No chyba całe sedno tej rozmowy, dlatego warto jej posłuchać i do niej się odnieść, no bo o co w życiu chodzi głównie, jak nie o to, by jednak tworzyć te relacje, najpierw ze sobą, a później z otaczającym światem, Tak jest. tworzyć, kreować. Być w nich, cieszyć się, prawda? Przeżywać, przeżywać, dzielić. Całe współprzeżywanie to też jest właśnie to dostosowanie społeczne, że my nie mamy ani walcz i uciekaj, ani tego odłączenia, dysocjacji. I co ważne, jeszcze z mojej perspektywy, jeżeli ten układ nerwowy faktycznie jest zadbany, zaopiekowany, uregulowany, to i też, co przekłada się w życiu, te relacje, zmieniają się. Jakość tychże jest zupełnie inna, gdy z takiego zdrowego osadzenia, z mocnego centrum, zrównoważonego środka wychodzimy do tych relacji. Takie też wybieramy wtedy. Nie? Bardzo piękne, takie też wybieramy i takich życzymy sobie na co dzień, ale i Wam, moi drodzy, życzymy Wam jak najlepiej, niech Wam się wiedzie, ale i też by odważnie sięgać po prostu po swoje. Po swoje, bo jest to w Waszym zasięgu, jest to bliżej niż myślicie, tylko ten pierwszy krok i mam nadzieję, że ta rozmowa w tym parku się do tego choć trochę przyczyni. Dziękuję bardzo. Monika, dziękuję serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę, za ten impuls, za włożenie energii, za to dzielenie przestrzeni. No i ślemy dalej w świat, a Wy bierzcie, praktykujcie, posyłajcie dalej, będzie nam niezmiernie miło. I do następnego. Do następnego, ponownego usłyszenia. Wszystkiego dobrego i wszystkie linki, o których było wspomniane, gdzie możecie również sięgnąć do opisu, podlinkowanie i do strony Moniki, i do warsztatów, i do rzeczy, które robi,
do swoich też wrzucę, więc zapraszamy też do rozmowy, Dziękuję Aniu i bardzo dziękuję i za to, że rozmawiamy i za to, że tak pięknie i żyjesz i pracujesz. Też bardzo polecam. Panią, właśnie do takich terapeutów nam chodzi, moi drodzy. Monika, dzięki z głębi serca za te miłe słowa i za tą obecność. Super. Do Dziękujemy. zobaczenia, drodzy. Trzymajcie się Do zobaczenia. zdrowo.